Dzisiaj coś innego, a mianowicie z okazji, że wrócił do mnie z naprawy emisji Bravo 17, chciałbym pochylić się nad kondycją działów serwisowych sklepów z elektroniką. Wykorzystam właśnie ten przykład do analizy zjawiska pogarszającej się sytuacji w tym aspekcie, ponieważ coraz więcej z Was pisze do mnie o podobnych problemach z reklamowaniem sprzętu. Moim zdaniem przyczyna jest jedna, a rozwiązanie bardzo proste. Jeśli też mieliście problemy z uznaniem gwarancji przez producenta lub sklep, będę wdzięczny, jeśli opiszecie swój przypadek w sekcji komentarzy. Dajcie też znać, czy chcielibyście zobaczyć materiał o najdroższym sprzęcie, jaki przyszło mi reklamować, a batalia trwa aż do dnia dzisiejszego. Ogłaszam też konkurs, że kto pierwszy zgadnie, jaki to sprzęt, dostanie tę oto myszkę. Użyłem zwrotu, wrócił z naprawy, ale powinienem użyć innego. Został mi zwrócony z reklamacji, ponieważ żadna naprawa nie została wykonana z uwagi na niestwierdzenie usterki. Dlatego pokazuję Wam, że nie otwierałem go jeszcze, żeby nie było wątpliwości. Jestem w 100% przekonany, że laptop jest niesprawny, ale procedury serwisowe nie pozwoliły na wykrycie wady. Zaraz go sobie otworzymy i uruchomimy, sprawdzając, czy błędy dalej występują. Zanim do tego przejdę, chcę, żeby było jasne, nie czepiam się konkretnie serwisu tego sklepu. Jeśli śledzicie mój kanał, miałem już podobne przejścia z innymi serwisami, gdzie urządzenia potrafiły być odsyłane kilkukrotnie. W zasadzie jestem winien Wam informację, jak skończyła się moja batalia w tamtej sprawie. Więc zacznijmy od tego, że po przygotowaniu pełnego nagrania z występowania usterki i dokładnej dokumentacji z opisem oraz jaką procedurę testową przeprowadzić, aby móc to zweryfikować, producent przyznał mi rację, ale z uwagi na fakt, że nie posiada części, aby usunąć wadę, otrzymałem bon o wartości sprzętu do wykorzystania w sklepie. Może nie idealne rozwiązanie, ale po wielu miesiącach walki i stracie mnóstwa czasu nie była to najgorsza opcja. Czy była to jedyna taka sytuacja w ostatnim czasie, gdzie serwis nie był w stanie potwierdzić wady? Ano nie. Największy problem nie jest z laptopami, ale z kartami graficznymi. Wrócił do mnie Zota, gdzie też nie da się stwierdzić usterki, a u mnie po jego podłączeniu i w konkretnej sytuacji wygląda to tak. I żeby nie było po zamontowaniu innej karty, problem przestaje występować, ale o tym opowiem w innym materiale. Przyznam się, że nie spodziewałem się problemów ze stwierdzeniem tej usterki, bowiem polega ona na braku możliwości uruchomienia jakiejkolwiek gry, czy nawet benchmarku angażującego GPU. Każda taka próba kończy się niepowodzeniem. Oczywiście przed oddaniem laptop miał zainstalowany czysty system i wszystko było zaktualizowane, a problem dalej występował. Po wysłaniu sprzętu na reklamację w odpowiedzi z serwisu otrzymałem informację, że usterki nie stwierdzono. Oczywiście na moją odpowiedź precyzującą, co jest nie tak, otrzymałem odpowiedź kilka dni później, gdy laptop był już odesłany do salonu. Ale zobaczmy, bo może cały mój wywód jest bez sensu i problem rzeczywiście tkwił w sterownikach, których nie potrafiłem ogarnąć, a serwis zrobił poprawne testy. Jeśli interesuje Was pełne nagranie bez cięć, które zostanie przesłane do serwisu, zgodnie z ich prośbą, to link umieszczam w opisie. I tak po rozpakowaniu sprzętu, jego uruchomieniu i szybkiej pierwszej konfiguracji naszym oczom ukazuje się przeinstalowany przez sklep system, co można poznać po tapecie. Co najśmieszniejsze, jest to obraz odzyskanego systemu z maja 2023 roku i nie jest to recovery z tego egzemplarza, bo ja kupiłem go jakoś w sierpniu 2024 bez systemu. Zabierzmy się za testy. Zacznijmy od 3D Marka. Po instalacji i uruchomieniu zaczęły się pierwsze problemy. Jak możecie zobaczyć, program dziwnie reaguje. Pojawiają się czarne ekrany i trudno jest nawigować. Po chwili walki udało się rozpocząć instalację testu TimeSpy. I tutaj warto zauważyć, że proces instalacji trwał ponad 3 minuty. Dla porównania, w innych egzemplarzach trwa to od kilkunastu sekund do maksymalnie 1 minuty. Przejdźmy teraz do uruchomienia samego testu i wyglądało to tak. I to by było na tyle. I nieważne ile razy byśmy próbowali czy restartowali laptopa, efekt zawsze był ten sam. No ale ktoś powie, przyczyn mogło być wiele, więc sprawdźmy jakąś grę. I zacznijmy od Orc Must Die. W tym wypadku jesteśmy w stanie wejść do menu i wybrać rozgrywkę i nawet kliknąć zagraj. Niestety po załadowaniu się mapy mamy błąd i na tym kończy się nasza przygoda. Ale sprawdźmy jakiś popularniejszy tytuł, więc niech będzie CS2. Tutaj podobnie możemy uruchomić grę, ale nie jesteśmy w stanie rozpocząć żadnej rozgrywki. Ale jak mawiają, do 3 razy sztuka, więc dajmy mu jeszcze szansę. Tym razem niech będzie gra Control. I tutaj niestety nie jesteśmy w stanie nawet jej uruchomić, więc nie za bardzo jest co komentować.
Dlaczego tak ewidentna usterka przeszła niezauważona w czasie kilkutygodniowego pobytu w serwisie? Winne są dwa czynniki. Po pierwsze, procedury serwisowe, które prawdopodobnie sprowadzają się do uruchomienia furmarka, a w tym wypadku jest to jedna z nielicznych aplikacji 3D, która działa. No i co ważniejsze, odizolowanie się serwisu od klienta. Wiem, że ludzie potrafią być upierdliwi, ale sam miałem przypadki, gdzie nie mogłem stwierdzić opisywanej usterki. W takich chwilach najcenniejszy jest właśnie bezpośredni kontakt i wywiad. Nie oszukujmy się, to co jest napisane w zgłoszeniu serwisowym może całkowicie mijać się ze stanem faktycznym i sprawiać, że wybrana procedura testowa będzie błędna, to nie pozwoli nam stwierdzić usterki. Niestety ciągłe cięcie kosztów, a co za tym idzie ograniczenie ilości zatrudnionych osób, prowadzi do pogorszenia jakości w tej dziedzinie. I nie jest to wina samych pracowników, a organizacji i procedur. Ale może za dużo wymagam w dzisiejszych czasach. A co wy myślicie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli jesteście ciekawi, jak skończy się przygoda z tym MSI Bravo oraz RTX-em oraz co odpowie serwis na film, śledźcie kanał, a ja życzę wam dużo zdrowia i do zobaczenia.